Witam serdecznie. Dzisiaj po południu trwa masowy sell tego wzrostu. Tego nie było od stycznia. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Trwa masowy sell tego wzrostu. Tego nie było od stycznia. Zaczynamy ten materiał od zachowania amerykańskich obligacji, które są kluczem do zrozumienia tego, co się teraz dzieje. Widzimy, że rentowności utrzymują się cały czas znacząco poniżej poziomów, które były obserwowane w piątek. Rentowności sygnalizują, że mają ochotę spadać, a to oznacza, że rośnie atrakcyjność inwestowania w akcje i te wydarzenia powodują, że w ostatnich godzinach mamy tak wysokie wzrosty indeksów giełdowych oraz oczywiście statystyka. Odsyłam do tego materiału sprzed tygodnia, gdzie pokazywałem, którego wykresu już nigdy więcej nie użyję w czwartym kwartale 2023 roku, a będziecie Państwo wiedzieć, dlaczego też wydarzenia, które mają miejsce teraz, mają taką siłę. Plus oczywiście mamy teraz do czynienia z masową ucieczką krótkich pozycji i to napędza tendencję wzrostową, o czym będziemy za chwilę mówić. Ale przede wszystkim obserwujemy zachowanie amerykańskich obligacji. Jako że w tym tygodniu mamy jeszcze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które mają kluczowe znaczenie do tego, żeby zrozumieć procesy dezinflacyjne, inflacyjne, przyszłą politykę monetarną Fedu, dlatego też kolejne wydarzenia, jakiś kolejny przełom, który może mieć miejsce na amerykańskich obligacjach, będzie związany z dyskontowaniem tych danych o inflacji. Więc prawdopodobnie dzisiaj niewiele się wydarzy, ale już takie cofnięcie od maksimów rentowności na amerykańskich dziesiątkach powoduje napływ optymizmu i że mamy do czynienia ze wzrostem, który nie był obserwowany w swojej skali od bardzo wielu miesięcy. Tym czynnikiem, który dodatkowo sprzyja popytowi na ryzyko, jest zachowanie ceny ropy naftowej. Chociaż po wybuchu konfliktu w Izraelu mamy podbicie ceny ropy naftowej, to jednak jak widzimy na wykresie tutaj tym średnioterminowym, nie jesteśmy na razie w stanie wbić się do wnętrza wcześniejszego 3-miesięcznego kanału wzrostowego. A to sygnalizuje rynkowi, że cały wzrost jest tylko takim lokalnym podbiciem, lokalnym ruchem powrotnym do tego przełamanego wcześniej wsparcia, teraz oporu i że jest bardziej prawdopodobne to, że wkrótce nawrócimy do tendencji spadkowej niż do tendencji wzrostowej. To także sprzyja temu, żeby traktować ten cały impuls jako tylko i wyłącznie korektę sprzyjającą popytowi na ryzyko. Im niższe będą teraz ceny kontraktów na ropę naftową, im niższa będzie cena ropy naftowej, tym mniejsze oczekiwania inflacyjne, tym bardziej powinny spadać rentowności amerykańskich obligacji, tym bardziej powinna być presja na rzecz popytu na ryzyko. Dlatego też kluczem do zrozumienia oczekiwań inflacyjnych i tego, co się wydarzy wkrótce także na amerykańskich rentownościach, jest obserwacja zachowania ropy naftowej. Jako że zmienność jest teraz ogromna, warto się zaznajamiać z tymi materiałami podlinkowanymi tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowców, jak myślą prawdziwi zawodowi traderzy. Ten materiał pokazuje i objaśnia, jak w takich właśnie sytuacjach jak teraz, kiedy zmienność jest ogromna na różnych rynkach, ci profesjonalni traderzy jakie wykonują posunięcia. Naprawdę z tymi materiałami zachęcam, żeby się zaznajamiać. Są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. No ale przejdźmy teraz już do konkretów. Trwa masowy sell tego wzrostu. Tego nie było od stycznia. I ten tytuł odnosi się do tego, co się dzieje na rynku instrumentów pochodnych, na rynku opcji, gdzie współczynnik put-call ratio sygnalizuje, jak wielki teraz jest napływ inwestycji, znaczy jak jest wielki napływ tych wszystkich, którzy wykorzystują te wyższe ceny do otwierania pozycji długich w opcji put. Opcje put to są instrumenty pochodne, które pozwalają spekulować na spadki danego instrumentu bazowego, w tym wypadku indeksu Standard & Poor, albo też pozwalają zabezpieczyć się na wypadek spadków. I widzimy, że popyt na te opcje put, które pozwalają grać na spadki albo się zabezpieczać, jest największy od stycznia. I takiego wzrostu nie było od stycznia, takiego popytu na te opcje, które zabezpieczają przed spadkami albo pozwalają na zarabianie na spadkach, no nie było od stycznia, więc to także pokazuje, że inwestorzy,
którzy się pozycjonują na rynku opcyjnym, wybierają teraz opcje na spadki, a nie na wzrosty. To jest też pewnego rodzaju ciekawostka. Dlaczego nie widać strachu? Mamy do czynienia na rynkach finansowych także z tak zwanym wskaźnikiem strachu, VIX. Jest on na poziomach wyraźnie oddalonych od tych, które były obserwowane w marcu podczas takiego kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych. I jak widzimy tutaj na wykresie, kiedy porównamy sobie korekty indeksu giełdowego w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich miesięcy, to korekta w lutym i w marcu miała niecałe 8% głębokości. I teraz też ta korekta, która trwa do 2 miesięcy, miała maksymalnie 8% głębokości. Więc inwestorzy, którzy lubią statystykę, którzy posługują się statystyką, zakładają, że jest ogromna szansa na to, że będzie kontynuacja tendencji wzrostowej na indeksach giełdowych. Myślę, że taka jest tego też interpretacja. Nie boją się zawirowań, które miały miejsce w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach w geopolityce i że wskaźnik strachu nie pokazuje na to, że te pozycjonowanie się na instrumentach pochodnych wynika z obaw i jest taką zachętą do tego, żeby twierdzić, że masowo teraz są kupowane opcje, które mają zarabiać na spadkach indeksów giełdowych. Myślę, że odpowiedź na pytanie, co się teraz dzieje na instrumentach pochodnych, wynika z tego, że zapotrzebowanie, popyt na opcje put wynika z tego, że inwestorzy się zabezpieczają na wypadek nawrotu tendencji spadkowej. Myślę, że szansa na kontynuację tendencji wzrostowej na indeksach giełdowych jest po prostu bardzo, bardzo duża. A dlaczego? Wykres ładnie to pokazuje. Mamy nie tylko potwierdzenie średniej kroczącej 200-sesyjnej, odbicie od dolnego ograniczenia rocznego kanału wzrostowego. Rynek jest bardzo, bardzo teraz wyprzedany i jeżeli technika pokazuje, przejdziemy poziom 4400 punktów, to naprawdę otworzy się przestrzeń do tego, żeby tendencja wzrostowa była silna. A tak mocne wzrosty indeksów giełdowych oznaczają, że w panice uciekają krótkie pozycje, że są one zamykane, redukowane i że inwestorzy, widząc to, co się dzieje na wykresach, co się dzieje w gospodarce, myślą, że warto spekulować na to, że kolejne miesiące będą raczej optymistyczne niż pesymistyczne na indeksach giełdowych. Dlatego też ja twierdzę, że mając na uwadze te wykresy, gdzie trwa masowy sell, czyli otwieranie pozycji długich w opcjach put, czyli granie na spadki, wynika przede wszystkim z chęci zabezpieczenia się na wypadek nawrotu tendencji spadkowej, a nie jest otwieraniem pozycji na rzecz spadków, takiej już klasycznej spekulacji kierunkowej na rzecz nawrotu tendencji spadkowej indeksów giełdowych. No zobaczymy, jak będzie, ale jeszcze raz przypomnę, moim zdaniem jest 75% prawdopodobieństwa, że indeksy giełdowe na świecie, w Polsce w perspektywie następnych dni, tygodni i do końca roku będą rosnąć, a tylko 25%, że będą spadać. Amerykański dolar także sięga swojego poziomu oporu. Widzimy, że jest on potwierdzany. Amerykański dolar, jeżeli zacznie tracić na wartości, będzie wspierał zwłaszcza rynki emerging markets, warto być tego świadomym. W momencie tworzenia tego wpisu euro-dolar testuje poziom 1,06. Widzimy, że jest to ważne miejsce, ważny opór. Każde wyjście, zakończenie nad poziomem 1,06 otworzy perspektywę do naprawdę mocniejszych wzrostów w kierunku poziomu 1,08. Indeksy giełdowe w Europie dołączają do tendencji wzrostowych obserwowanych na giełdach na całym świecie. To jest bardzo dobra wiadomość. Jeżeli tendencja na amerykańskim dolarze i na rentownościach będzie kontynuowana, to złoto także powinno rosnąć. Ale moim zdaniem, jako że złoto także czeka na wyniki danych o inflacji, to te wzrosty na cenie złota mogą mieć miejsce prawdopodobnie dopiero w najbliższych godzinach, kiedy te dane o inflacji spłyną na rynek. Jedyne, co mnie niepokoi, to zachowanie ceny miedzi, gdzie nie udaje się pokonać najbliższych oporów. A to moim zdaniem powinno być konieczne i wymagane, by liczyć na to, że tendencja wzrostowa na giełdach papierów wartościowych się utrzyma. Dlatego też daje tylko 75% prawdopodobieństwa, że indeksy giełdowe będą rosnąć. Jeżeli cena miedzi przebije te opory, będzie rosnąć, to zwiększę prawdopodobieństwo do powyżej 80%, że takie pozytywne zachowanie indeksów giełdowych w kolejnych miesiącach, w kolejnych tygodniach będzie miało miejsce. To, co niepokoi Europę, to wzrosty cen gazu i widzimy, że jesteśmy na poziomach najwyższych od czerwca. To będzie także wpływać na oczekiwania inflacyjne, chyba że okaże się, że ten wzrost jest tylko i wyłącznie chwilowym impulsem, takim spajkiem,
krótkoterminową tendencją, która wkrótce będzie neutralizowana. Będziemy się temu bardzo uważnie przyglądać. I swoim życiem żyje Bitcoin. Bitcoin, który w tym momencie jest cały czas między poziomem 27 a 28 tysięcy dolarów. Czekamy na to, co się dalej wydarzy, natomiast każde wyjście na poziom 28 tysięcy dolarów będzie sprzyjał także temu, żeby kryptowaluty wspierały scenariusze prowzrostowe na giełdach na całym świecie i ja osobiście na to liczę. Drodzy Państwo, i na koniec polskie aktywa. Jak widzimy, złoty jest kupowany, są przechodzone kolejne wsparcia, więc popyt na ryzyko atakuje. Już głęboko zadomowiliśmy się poniżej poziomu 4,60, więc ten popyt na ryzyko widać jak na dłoni. Polskie obligacje także są kupowane, nie byliśmy w stanie przejść poziomu 6%. Średnia 200-sesyjna cały czas działa. Od jutrzejszych danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych zależy także to, co się wydarzy na polskich papierach, ale popyt na ryzyko w skali globalnej i potencjalne wzrosty euro-dolara będą sprzyjały temu, żeby polskie obligacje były kupowane, a giełda papierów wartościowych także w klasyczny sposób sygnalizuje ochotę na kontynuację wzrostów z powodu tego, że mamy tożsame odbicie od dolnego ograniczenia wielomiesięcznego kanału wzrostowego. Mamy nawet podczas dzisiejszej sesji wyjście nad średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym. Jeżeli teraz indeks wróci nad poziom 2000 punktów, to już do wszystkich dojdzie, że giełda papierów wartościowych chce i wybiera scenariusze prowzrostowe w końcówce tego roku i moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. Ja się dziwię, że taki popyt na ryzyko już teraz występuje, ponieważ spodziewałem się go dopiero po wyborach, czyli za tydzień w naszym kraju, ale jako że indeksy giełdowe i popyt na ryzyko już teraz atakuje cały świat, więc warszawska giełda papierów wartościowych do tego dołącza. A to, że już za tydzień zniknie ryzyko polityczne, moim zdaniem, mam nadzieję, że zniknie ryzyko polityczne, to w takiej sytuacji w przyszłym tygodniu powinien pojawić się dodatkowy popyt, który będzie stymulował to, co się wydarzy na giełdzie papierów wartościowych. Dlatego też moim zdaniem, patrząc na zachowanie świata, na zachowanie euro-dolara, moim zdaniem jest nieco ponad 80% prawdopodobieństwa, że giełda papierów wartościowych w Warszawie pójdzie w górę w perspektywie następnych tygodni, następnych miesięcy i do końca tego roku. Więc jestem bykiem w każdym calu. Drodzy Państwo, trwa masowy sell tego wzrostu. Przypominam dlaczego. Instrumenty pochodne i tego nie było od stycznia. Naprawdę dane są jednoznaczne. W tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Najciekawszy materiał jest oczywiście o tym, jak te wzrosty wykorzystują i jak się pozycjonują, jak się zachowują inwestorzy profesjonalni. Co robią, jak oni się zachowują. Proszę, zachęcam do tego, żeby się z tymi materiałami zaznajamiać. One są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Widzimy się i słyszymy w następnym porannym komentarzu już jutro. Stopy zwrotu, pozdrawiam, cześć!